Nie wiem, czy cokolwiek będzie widać. Księżyc na pewno, to ta kropka po środku, a te mniejsze kropeczki to budzący się powoli obóz dla Bamako. Jest kurwa za 10:05, barbarzyńska godzina. Mamy do przejechania prawie 700 km. Za chwilę budzę resztę. Bez śniadania, bez niczego zwijamy obóz i zasuwamy przed siebie, żeby zdążyć dzisiaj zobaczyć Mauretanię. To będzie bardzo, bardzo ciężki dzień. Była pobudka 4:30. 9 rano, 3,5 godziny zapieprzania, 110-120 na godzinę. Całą noc przeliśmy po to, żeby stanąć w kolejce. Zatankowaliśmy się po korek i jesteśmy gotowi do przekroczenia granicy, ale niestety parę godzin postoimy. No cóż, lekko nie ma. Samochód jedzie w kierunku przejścia granicznego, a ja oczywiście tutaj jetboiling przygotowuję kawę. Granica jest tam, na oko 60-70, pływie może i 100 aut. Tak jak na Świecku. Kiedyś, 30 lat temu. Stoimy. Tu my, a tu są wszyscy, których wydymałem, pędząc z pełną prędkością, na jaką stać było naszego szatana. Wyprzedziliśmy po drodze, nie wiem, 40, może 50 aut, co powinno nam zaoszczędzić sporo czasu na granicy i było tego warte. Droga świetna, jechało się po prostu zajebiście. Dawno się tak świetnie nie bawiłem. No, może wczoraj, kiedy jechałem inną drogą. Teraz wpylamy śniadanie. Śniadanie jakieś tam opiteliliśmy na szybko na starym chlebie. Po całą drogę się ścigaliśmy z kim się dało, żeby tylko jak najszybciej dojechać. Jemy. Tu jest stół, pychotka, oliwki właśnie teraz będziemy jedli. Oni się boją, że ja ucieknę im. Szybciej kurwa, biegać. Trochę czas się przestawiał, w sensie, że nie wiem jaki dzień, godzinę to jeszcze jakoś tam oganiam, nie wiem ile to jesteśmy, nie wiem ile do końca, przypomnisz, bardzo fajny jest ten stan. Idę sobie po Saharze, wszędzie, ale to wszędzie, jest po prostu niewyobrażalny syf. Dosłownie co chwila butelka, torebka, no papier to najmniejszy problem, bo on się powiedzmy rozkłada, ale plastiku jest od zasrania. Śmiali się trochę z mojego kibla. Gabriel sobie wymyślił, że on będzie srał. Robił kupę, tak? Że będzie robił kupę na pustyni do dziurki w ziemi, którą sobie wykopie saperką. No i tak wykopał, że sobie obsrał buta i tym butem ubrudził sobie całe spodnie i cała dupa w gównie. Masakra. I tak najgorsze jest to, że tak jechał. To nie jest tak, że to tylko tu. Gdziekolwiek spojrzycie, jest po prostu śmietnik. Ponieważ robił wczoraj wieczorem. Prawdopodobnie wczoraj się pierdzielił i to wszystko wtarł sobie jeszcze w śpiwu, żeby było lepiej. Jeśli spał w tym spodniu. No, masakra. Do tej pory przez ten obszar Sahary, przez który przejechaliśmy, to wszędzie tak wspaniale i uroczo wygląda. Skutki cywilizacji człowieka. A mój kibelek się sprawdza genialnie, po prostu jest rewelacyjny. Kempingu robi za krzesło, na którym sobie siedzę, oczywiście zakryte, zasłonięte, żeby nie pójść do sklepu. Wtedy kiedy trzeba jest kibla. Szałpyta. A na osłodę macie słońce, które tyle co wzeszło nad Saharą. Przejechaliśmy granicę marokańską, opuściliśmy w tej chwili Maroko, jesteśmy na ziemi niczyjej. Wjeżdżamy na pole minowe. Na chwilę stracimy łączność, uzyskamy ją pewnie dopiero za parę godzin, jak kupimy kolejną kartę. Jaki długi jest ten odcinek? Kilometr? Nie wiem, 2,5-3 km. 2,5-3 km po ziemi, która nie należy do nikogo, tak? Ani do Tak, ani do Maroka, Ani do Mauretanii. Właśnie skończył się asfalt. Nagle nie ma. Jest to teren, który oddziela Mauretanię od Sahary Zachodniej, który został po prostu zaminowany przez Mauretańczyków, żeby Saharyjczycy nie mogli wyjeżdżać. Oficjalna droga między dwoma krajami. Gorzej chyba być nie może. Koniec lat 60. Hiszpania traci prawa do terenów Sahary Zachodniej, to znaczy kończy się kolonializm. Hiszpania zamiast ogłosić referendum niepodległościowe, tak jak większość krajów to zrobiło,
po prostu się spakowali, się wynieśli i pozostawili obszar Sahary Zachodniej same sobie. No i Maroko wyczuło, że jest możliwość odebrania tej ziemi, no bo ona jest bogata w jakieś minerały. I król co zarządził? Zrobił zielony marsz, to był chyba 72 rok. Wysłał 200 000 ludzi swoich, poszli na piechotę na teren Sahary Zachodniej, po czym król musi chronić swoich mieszkańców i za nimi wysłał żołnierzy. I piękny tor przeszkód. Niewiarygodny. Wyobraźcie sobie, że tak wygląda przejście graniczne między Polską a Niemcami. Mniej więcej tak można to porównać. Świecko. Gdyby ktoś miał wątpliwości, czy jest inna droga, to tiry, które właśnie tam się pojawiają, też jadą po tych samych bezdrożach, po których my. Więc nie ma innej drogi. Gdzieś w okolicach 2000 roku Paryż-Dakar wyniósł się z Afryki właśnie gdzieś do Ameryki Południowej, potem gdzieś na Wysep Arabski, ze względu na to, że on przejeżdżał przez tereny Sahrawi i jeden z uczestników wjechał na jedną z takich min, no i zginął. 179, are you on the Witamy frequency? w Mauretanii. Syf jest jeszcze większy. Copy, 179, do you copy me at the moment? Roju tam się już produkuje z tyłu. I Pokonaliśmy granicę mauretańską dosłownie w 3 minuty. 1, Bravo, Bravo 01. Jedziemy do obozu, kupujemy kartę SIM, odzyskujemy łączność i wtedy zobaczycie ten materiał. Jak również te góry śmieci, które są tutaj wszechobecne. A tu standardowy numer, pan zapieprza po prostu na zwarcie. Ładne reflektory, nie? No. Bardzo ładnie, bardzo mi się podobają. Na granicy spędziliśmy około 3 godziny. Poszło to na wyraz sprawnie. Przelecieliśmy przez tą granicę, wjechaliśmy do Mauretanii jeszcze szybciej. Tam organizator nam załatwił pewne rzeczy. I nie dajcie się zwieść. To, że czekaliśmy 3 godziny na granicy, to nie oznacza, że Mauretania jest krajem bardzo atrakcyjnym dla turystów. Pierwsze wrażenia, jakie mam z wjazdu do Mauretanii. Minęliśmy jedno miasteczko. Najlepszy dom w tym miasteczku wyglądał jak najgorszy, obszały, w połowie zawalony kurnik gdzieś głęboko na wsi. Taki już nieużywany, ale nikomu nie chce się kopnąć, żeby on odleciał. To tu tak wyglądała najlepsza Hawira w jakimś takim miasteczku, co wyglądało jak, nie wiem, no nie wiem jak to nazwać. Namioty przy wysypisku śmieci. Wjechaliśmy do Mauretanii, zaczął się konkretny smród i syf. Jak pięknie pachnie. Tak pachnie Afryka, tak pachnie Mauretania. Pierwsze co was przywita, to są góry śmieci, góry butelek po petach, zrobione z plastiku PET. Korba, naprawdę. A jak się kończy miasteczko, to zaczynają się setki hektarów niczego jest. Piasek, drzewka, jedna droga, linia kolejowa. A później nie będzie nic, tylko znowu droga, piasek, pustynia, betonowe klocki, które wyglądają jak kible, w których chyba mieszkają ludzie. I jest gorąco jak cholera. Chyba to jest rzeczywiście trzeci świat. Są 2 miasta, ten kraj odwiedza raptem 1,5 do 2 tysięcy turystów rocznie. My jesteśmy jednymi z nich, wariaci po prostu. No co zrobić? Gdzieś na samym końcu w statystykach zamożności społeczeństwa jest ta Mauretania. Krótko po tym, jak przejechaliśmy przez granicę, zatrzymaliśmy się na skrzyżowaniu kupić lokalne pieniądze, bo oczywiście tutaj kantorów nie ma, tak jak w cywilizowanym świecie. Nasz Szkot wie walutę. Pan oczywiście zaoferował mi taki kurs, że się odwróciłem na pięcie. Już go chcieli przerobić, ale nie ze Szkotem takie numery. O nie z naszym Szkotem. No i wówczas on zaproponował mi więcej. Podał mi swój kalkulator, żebym ja mu podał mój kurs, ile ja chciałbym dostać za 1 euro czy za 100 euro. Negocjacje trwają już od pewnego czasu, chłopaki negocjują przy pomocy kalkulatora. Jeden wpisuje kurs, drugi wpisuje kurs. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, trwają. Kto przebije, kto da więcej, kto da mniej. Naturalnie pokazałem mu tak, jak ja to robię i dostał taką cenę, że się mało nie przewrócił.
Oczywiście po kilku minutach doszliśmy do konsensusu i ja dostałem tyle, co ja chciałem, a on zapłacił tyle, co teoretycznie chciał zapłacić, ale niechętnie. Radzimy sobie, mamy lokalne pieniądze, kupimy za chwilę pewnie kartę SIM i będziemy mieli internet. Kolejne 500 km jazdy przed siebie, bez żadnych miast, bez niczego. I wiza do tego kraju kosztuje 55 euro jednorazowa, wielokrotnego wjazdu kosztuje 100 euro na 90 dni. Nie ma w nim kompletnie nic, bo problem jest syf. Kurz, kurwa, kurz i muchy. Jedziemy! Ja siedzę z przodu, jeszcze prowadzę. Krajobraz się nie zmienił w ogóle. Drogi dziurawe, piękne. Po lewej i po prawej stronie pustynia. Od czasu do czasu pojawia się jakaś koza czy wielbłąd. Z tyłu za mną, o zobaczcie tam, Gabriel. Gabriel śpi. On jest po prostu taką śpiącą naszą królewną, czy może śpiącym królewiczem. Paniczę. Śpiącym paniczem. Cześć, Gabriel się właśnie obudził, nagra film i zaraz idzie znowu spać. Samochody, które tutaj jeżdżą, wyglądają jakby miały po 100 lat wszystkie i jeżdżą tylko i wyłącznie z przyzwyczajenia. Lusterka, lampy, w ogóle to nie są jakieś potrzebne rzeczy. Komu i po co? Za to jest ciepło. Naprawdę jest ciepło, jest zarobiście ciepło. Sakramentka gorąco. Jest gorąco, jest luty, musisz cierpieć. A dokładniej rzecz ujmując, dzisiaj tylko 34 stopnie, natomiast na jutro pogoda zapowiada 36 stopni Celsjusza. Będę jutro w podkoszulku na ramionczkach latał. Podobno u was leje, wieje, przy biurkach siedzicie, sufity sprzedajecie. Jesteśmy w Mauretanii, tu wieje jak cholera. Dobra, wylądowaliśmy w Chiamie. Będziemy szukać karty SIM. Mam nadzieję, że tam Gabriela nikt nie jedzie. Tam idzie Piotrek, Tomek poszedł ze mną. O, idziemy do tego sklepu niebieskiego. Nazywa się MEF. Mauritel kupić kartę SIM. Tak wygląda biuro, gdzie sprzedają internet. Śmierdzi wszystkim, co możecie sobie tylko wyobrazić. W sklepie z kartami SIM jest tylko jedna karta SIM i do tego musi być zarejestrowana na mieszkańca Mauretanii. Więc trochę rzeźbimy, żeby to uzyskać. Może nam się uda. No, mamy internet. Oczywiście ja jestem z opóźnieniem, bo w tej miejscowości, gdzie byliśmy, udało nam się kupić całą jedną sztukę karty SIM z internetem. A że nie da się dwóch samochodów obsługiwać jedną kartą, to w tej chwili kartę SIM ma Piotrek. I teraz on nadaje, za chwilę się zatrzymam i zabiorę mu router i wtedy ja będę pisał. Także nasze relacje z Mauretanii będą z takim jakimś dziwnym opóźnieniem szły. Gabriel się obudził, ja się zatrzymuję, idę do tyłu i będę się zajmował wysyłaniem wam kontentu z Afryki. Tej takiej prawdziwej czarnej Afryki. Oto jest problem Afryki, a konkretnie Mauretanii. Tutaj są kurwa wszędzie muchy. Wszechobecne cholerne muchy. Włażą wszędzie. Herbata, bułka, próbują się utopić, zabić. To jest problem Mauretanii, to całkiem niemały. I w związku z tym wymyśliliśmy rozwiązanie. Mianowicie będziemy produkować gówno w puszkach. Otwiera się puszkę, tak jak konserwę turystyczną. Stawiamy 20 metrów od miejsca obozowania. Tam się zlatują muchy, a my możemy zjeść spokojnie. Coś masakrycznego po prostu. No nie dają grama spokoju. Widać mnie, chciały mi zabrać zupę. No, prawie mu wyjadły tę zupę. Masakra. Jakiś park narodowy. To po mauretańsku płatny piasek. W dużym sklepie jest piasek niepłatny. A tutaj trzeba zapłacić, jest płatny piasek i nazywa się Park Narodowy, ale reklamują jakieś śmieci tak samo na jedno. Powstanie z tego na pewno film drogi, na 100% to będzie film drogi. Dobrze, że od czasu do czasu się odzywam, to będziecie wiedzieć, że to jest inny film, nie ten sam. Mógłbym was zrobić w ciula, nagrać 10 minut, zapętlić i powiedzieć, jak wygląda Mauretania cała.
dojazd na biwak. Naprawdę droga wygląda kozacko. Czysta, żywa pustynia, nawet mniej śmieci. Tutaj ocean zabiera śmieci do Europy. Europa wywala tutaj, a ocean zabiera z powrotem do Europy. Recykling. Dojechaliśmy do obozowiska nad brzegiem oceanu, ale oceanu chyba nam za bardzo nie będzie dane pooglądać dzisiaj, bo tak się składa, że to wspaniała kolejka, w której sterczymy jak debile od godziny do tego zajebistego namiotu. To jest po to, żeby nie trzeba było wysyłać paszportów wcześniej, żeby dostać wizy, to te wizy dostajemy teraz już na terytorium Mauretanii, taki bajer. No ale 250 aut, przyjmijmy tylko 2 osoby w aucie, to mamy 500 osób, które trzeba obsłużyć. 6 stanowisk, no nie idzie to za prędko. Staliśmy po pierwszym biwaku w Mauretanii. Dzień dobry Piotrze. Jak ci się spało, powiedz? Cudownie jak zawsze, Zobacz jaki piękny wschód słońca. nad Saharą. Roju pęk. Na pół chyba. To zobacz jak hamak wygląda. Pęk na pół w hamaku. O kurwa, co on mówią? Nie wiem co się stało. Także hamak roja pęk. Nie jest dobrze. Co? Ja się troszeczkę też nie wyspałem. Strasznie wiało. Stoję nad brzegiem oceanu. Piździ nieziemsko, znaczy wieje. Łeb mu rywa. Wiało strasznie. Niby w dzień było prawie 40 stopni. W nocy miało być 16 i pewnie było 16. Z tym, że strasznie wiało i tutaj jest Atlantyk gdzieś tam za mną z tyłu. Także ta temperatura odczuwalna była na poziomie, nie wiem, może 4-5 stopni. Pokaż się tutaj, jak ty wyglądasz. Jak ty wyglądasz? Spierdalaj, bardzo cię proszę. Ale zły jest. No musiałem cię nagrać. Zawsze tak jest najlepiej. No, wschód słońca. Dzisiaj wstaliśmy, nie wiem, o 8 albo 9. Zresztą nie, 9 jest teraz, także o 7:30 chyba wstaliśmy. Pierwszy raz zdecydowałem nie spać w czapce i mnie przewiało. Także podciągam nosem, ale to też nie od tego, że mi zimno, tylko bardziej od tego syfu, który jest w powietrzu, tego pyłu generalnie wszechobecnego, bo tu jednak dużo mocno wieje, no to ten piasek się nosi. No ale żyjemy. Zaraz wyruszamy, będziemy jechać wzdłuż plaży do Nawakrzut, 140 km wzdłuż wybrzeża. Mam nadzieję, że nikt z nas nie utonie. Nara.